Tam jeszcze komuś świeci słonko, ale z tej strony już niestety tylko chmury. Może coś się pojawi. Słuchajcie, i ta pogoda, i dzisiejszy dzień, dzisiejszy odcinek bardzo fajnie Wam pokaże sens magazynu energii. Oczywiście dla nowych prosumentów, nie dla mnie, bo jestem starym prosumentem, ale robię różne eksperymenty, ale dla nowych prosumentów. Także zapraszam na odcinek. To jest początek, drugiego początku, bo nie wiedziałem, co z tym odcinkiem zrobić, a robię taki film, jak jest ładna pogoda, i pokazuję Wam, jak działa wszystko wokół mnie, co mam tutaj zbudowane. Także zapraszam serdecznie. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, 9 marca wreszcie wyszło słońce, także zapraszam Was dalej na przygodę, jak energetycznie taki jeden dzień, niestety na razie tylko jeden dzień taki będzie ładny wpłynie na ogólnie produkcję mojego domu, ile się uda już w marcu odzyskać energii z moich instalacji. A mamy tych instalacji tutaj, słuchajcie, trochę. Za mną widzicie, są dwa solar trackery. Jeden jest, obrócik zrobimy, jeden jest 385 kW, solar tracker o stałym kącie 40 stopni, także on się tylko tak obraca z wschodu na zachód. Drugi jest 5 kW, już bifacjalny, też o stałym kącie 40 stopni i tak samo jak pierwszy, obraca się tylko w osi XY, czyli wschód-zachód się obracają. Już jest są dla nich warunki, żeby właśnie produkowały, słuchajcie, energię. Także tutaj mamy 8,85 kW w dwóch solar trackerach. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze, ja to nazywam instalację off-gridową. Co ty znowu żresz, Muras? Zostaw panci lampkę. Jezu, ty jesteś normalnie rozbudnik, wszystko. Wziąłeś zeżar lampkę. Co za gad. Zaraz kość dostaniesz. W obuzie jeden. Idź szukaj piłki. Tutaj mamy, ja to nazywam instalację off-gridową. Tutaj nie tylko tam z sieci dobieram pod niskonapięciowy magazyn energii. 2,4 kW instalacja. To jest kierunek południowy, wschód, kąt 55 stopni, także na te słoneczko niskie jeszcze, no już teraz trochę wysokie nawet dosyć, to jest słoneczko, bardzo fajny kąt, to się super sprawdza. Do tego na wspomaganiu jeszcze mojej energetycznej niezależności, nie takiej do końca, jest 66 rur heat pipe, czyli kolektory, rurowe kolektory słoneczne, które grzeją w zależności albo 300, albo 800 litrów ciepłej wody użytkowej. Także tutaj zaraz Wam pokażę, w jaki sposób to jest zrealizowane. I jeszcze energię dobieram. Tutaj są takie dwa panele na południowy zachód, kąt prawie 90 stopni, 85 stopni. To jest podłączone pod MPP trackera, także z tego dopiero po południu łapię, ale chwila, moment i mi stodoła zacienia, także to jest taki eksperyment. Na razie te panele postawiłem, stoją tak od chyba października do teraz i sobie dają, słuchajcie, radę. Co ty tam znowu żeresz, Muras? Pompa ciepła, temat w miarę ogarnia. Zobaczcie, rano tu było siwo wszędzie, jak ja to mówię. Jeszcze trawa jest przemarznięta, przymrozek był coś -3, duża wilgotność, także wszędzie było biało, ale słonko wyszło i już to czyści. Pompa defrost musiała sobie pewnie jeden walnąć, no bo widzę, że jeszcze pas został, ale radzi sobie bardzo dobrze, już to powietrze jest fajne i leci. I słuchajcie, pompa dalej, nie ma grzałek tacy w ogóle, pompa sobie daje radę, odladza się. Pamiętajcie, najważniejszy spód, żeby te kratki były, wszystkie zaślepki były wywalone, wtedy ona ścieknie i słuchajcie, nie ma problemu żadnego. Także coś tam się dzieje w tle. Zobaczymy, jak te instalacje produkują. Później będzie dalej podłączanie, na przykład będę podłączał auto elektryczne, jak już się magazyn przeładuje, albo będzie szła za wysoka produkcja na wysokonapięciowym, bo ja mam jeszcze do tych solar trackerów podłączony magazyn wysokonapięciowy. Także
ty nie idziesz, bo ty tam rozrabiasz. Opala. O, tutaj bunkier. W bunkrze huczy, falownik, najlepsze. Magazyn wysokonapięciowy od EWS-a, 40 kWh. Tu jest 10 modułów z Tesli wsadzonych. Także lecimy. Słuchajcie, ładujemy magazyn bardzo ładnie, zobaczcie. Już 47%. On był do 20 rozładowany, tak jest ustawiony na 80% teraz, że mam produkować. Temperatury w nim elegancko. Średnia temperatura wszystkich ogniw tutaj jest, 60 tych cel to jest, słuchajcie, 11 stopni elegancko, 10 modułów. Zobaczcie, tutaj mamy jaki rozjazd, jaki woltaż na wszystkim. Działam teraz na 335, tak dobrze mówię? Tak, 353 V teraz mamy na baterii, tak czy nie? Żeby się nie... A nie, rozjazd, przepraszam, to jest 219 V, myślę, coś za dużo. Tu mam 219 V, 20 mV rozjazdu i tutaj są już, to jest 3,5 V, no tu powinno być kropka. Muszą chłopaki poprawić, bo mi się już... Nawet mi się pomyliło, 300 V to ma ta bateria. Także o, zgasło. Monitoring. To jest wysokonapięciowy, część wysokonapięciowego magazynu energii, czyli sama bateria, do tego dochodzi jeszcze falownik. Tutaj tylko przewody wychodzą. Fajna bateria, bo jest all in one, jak to mówią, nie? Wszystko w jednym, wychodzi tylko do falownika, tyle nas obchodzi. Niskonapięciowy, no już tak ładnie nie wygląda, ale działa. Mamy 6 baterii, 25,6 V, 24, ale to są 25,6 V, 100 Ah, także mamy tutaj 600 Ah, 15 kWh, tak jak tutaj widzicie. Ja z tego jakieś 14 używam, no bo u mnie baterie to, znaczy nie mówię, że nie mają lekko, ale ich używam po prostu, bo u mnie zakres używania baterii to jest od 24 V pod obciążeniem oczywiście, ładuję je do 28,5 V, także praktycznie ładuję prawie do pełna, bo 29,2 to jest już reset charging i tak sobie to na spokojnie na lata, ale pamiętajcie, pełne cykle to no w lecie mogę robić, jak mnie naładuje magazyn do pełnej, później rozładuję, bo z instalacji w kierunku południowy wschód napompować z 16 kWh, bo trzeba doliczyć straty i całe resztę, to jeszcze zużycie bieżące. To nie jest takie proste. Na razie mi się nie udało. Udało mi się 2 dni na przykład, jak było słoneczne, to na drugi dzień już dobiłem ten magazyn do pełna, ale w jeden dzień się jeszcze nie udało. Także na daną chwilę ile mamy? Na daną chwilę mamy, moment, jeszcze odświeżymy gada. Zobaczcie, no o, tak tutaj widać, tu też widać 2,4 kW południowy wschód, a 2 kW leci, także bardzo fajnie to sobie pracuje. I jak widać tutaj na spokojnie rośnie wykresik, a wyprodukowane mamy już dzisiaj, już jest 2 kWh wyprodukowane z tej instalacji. Ona delikatnie ma przekłamanie, ale no muszę się czegoś trzymać, słuchajcie. I leci bardzo sobie ładnie. Z tego na razie nie będzie nic. On jest w cieniu jeszcze zamarznięty. A patrzcie, ale 1 ampera sobie tam jakiegoś na spokojnie produkuje. Idziemy zobaczyć, co solar trackery już nabiły. Do tej pory jak tutaj wygląda bilans energetyczny. Z trackerów nam leci tak. Tutaj mamy u góry 2,85 kW leci z trackera 3,85 kW i prawie 4 kW leci z trackera 5 kW. To jest bifacjonalny tracker, także tutaj są o wiele lepsze, słuchajcie, uzyski. I do bateryjki nam bardzo ładnie leci, zobaczcie, 5 kW leci do baterii, 23 już ampery prawie leci do baterii, także przy 25 będzie obcinka. Dlatego ja sobie z autem elektrycznym czekam, jak tutaj zacznie mi do sieci oddawać, bo pompa ciepło pracuje, pobiera jakieś tam 1600-1500 W, resztę coś tam w domu jeszcze pobiera. Zaczną się za chwilę piekarniki, że ona zacznie piec placki, to będzie zużycie większe. To na razie sobie na spokojnie, słuchajcie,
pakuję w baterię. Na razie za dużo w tę baterię nie wpakowałem, bo tylko 3 kWh. No ale która mamy? 8:30 już jest 8 kWh, prawie 9 kWh. 8,87, czyli już mamy 1 kW, tak dobrze mówię? 1 kW z 1 kW instalacji, nie? Bo instalacji jest 8,85, także 8,87, takie 10%, że tak powiem, ze 100% naładowane. No. 1 kWh z 1 kW instalacji, nie mogłem się normalnie wysłowić. I lecimy z produkcją sobie na spokojnie, prawie 7 kW idzie. Dzisiaj nie wiem, czy więcej pójdzie, bo już to słońce jest ciągłe, no ale zobaczymy, może się tutaj jeszcze coś rozbuje, bo ma być troszeczkę wiatru. No jak powieje, to panele pochłodzi i będzie się działo. I słuchajcie, kolektory słoneczne. Startujemy. Ja wiem, że było 65 stopni miałem na zbiorniku, jak wystartowałem. I w tym momencie, słuchajcie, do kolektorów idzie. A jeszcze przy okazji, w zbiorniku mam ten, to jest 500 litrowy zbiornik, w nim mam 13,8 stopnia. Do kolektorów wlatuje nam teraz 32 stopnie. I pierwszy kolektor podnosi do 50, drugi podnosi do 60 i trzeci kolektor podnosi do 67. Także tutaj było coś 36 stopni, zobaczcie, już jest 40 stopni, bardzo fajnie. I 67 to mamy 70, a 30, 40, jakieś 30, o 35 stopni podnosi temperaturę glikolu. Dobrze liczę na szybko? Sprawdźcie mnie, jak źle liczę. I tak wygląda cały układ CO, CW, kolektory. Także słuchajcie, tak jak wam tłumaczę, tutaj mamy powrót. To, co nam wraca do kolektora, i tak mówiłem, do pierwszego kolektora wchodzi 32 stopnie. Pierwszy podnosił, to jest czujnik temperatury na wejściu, do teraz, tak mówiłem, 50. Drugi podnosi, trzeci podnosi, tu jest główna i to nam leci do tego zbiornika, tego właśnie zbiornika. Jeśli ten zbiornik nagrzeje do 60 stopni, tak około, i tutaj na powrocie wężownicy będę miał już 56 stopni, zawór 3-drogowy się przełączy i zacznie nam tutaj pchać ten ciepły glikol z powrotu z drugiego zbiornika. No i jeśli tutaj się pojawi, znaczy inaczej, może tak, tutaj ten przeleci to zimno pójdzie przez kolektory, to już nie nadążą po prostu nagrzewać, czyli tutaj temperatura się, słuchajcie, zmniejszy, wyłączy się pompa obiegowa i dalej to się będzie nagrzewało. Później, jak się tutaj temperatura zmniejszy, bo pompa obiegowa się wyłączyła, wyłączy się zawór 3-drogowy i tyle. I kolektory zaczną się nagrzewać. Jak się nagrzeją, dalej będzie płynęło. Tutaj będzie powrót 56 stopni, przełączy się. To już będzie takie, w tej sytuacji, jak ten zbiornik już będzie miał ponad 60 stopni, ten jest właśnie buforowy i dokłada swojej energii. Także pogoda fajna, to korzystam. Gdzieś tak po południu zrobię drugi obchód. Zobaczymy, jak to się już sprawuje i pod koniec dnia zobaczymy, ile udało się tej energii zgromadzić. A jutro na pewno wystarczy, bo już takich dużych mrozów, przymrozków nie ma. Także to, co dzisiaj zgromadzę, to mi tak mniej więcej powinno jeszcze na drugą dobę wystarczyć bez problemu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i było pięknie i się pogoda zepsuła. Ale mamy takie okienko, jest południe centralnie, także zobaczmy, jak już do południa, bardziej, no jedna, druga, trzecia, jak to wszystko pracuje, bo tutaj widzicie południowy zachód, wschód kierunek i już zaczyna słońce nam uciekać z tej instalacji. Ona nie jest trackerem, także nie śledzi, ale na to zaczyna już nam wchodzić, także zobaczmy, jak to sobie pracuje. Opala, opala, opala. Świeci światło, wszystko pogasło, słuchajcie. O, ja sobie zamiast zaświecić, to sobie zgasiłem. No ale dobra. Nawet szło 2,5 kW. Muszę podnieść, bo mam do 80 A ograniczenie. I powiem wam, no ja mogę więcej ciśnąć, także do 90 A może nawet podniosę. No zobaczę tak naprawdę.
bo tutaj ten baniak to bez problemu wytrzyma. I z drugiej strony ciągłego mamy, no jak widzicie, prawie 2-3 kW. I z drugiej strony może wystarczy. Voltaż idzie nam w górę. Tutaj trzeba by było odświeżyć. No to przejdziemy na falownik, bo trackery bardzo fajnie sobie radzą. Słuchajcie, odpalamy. Jaka produkcja już jest z tej 2,4 kW? No popatrzcie, 9 kWh już nam poszło elegancko. I popatrzcie, tak żebym nie było, w pikach idzie 2500 W, a trzyma tutaj nam elegancko prawie 2400, także bardzo fajnie sobie radzi ta instalacja skierowana na południowy wschód, kąt 55 stopni. A zobaczmy, jaka produkcja jest już w południe z trackerów, bo one cały czas się gapią. No, zobaczcie, 8,8 kW idzie, instalacja 8,5. Szło już nawet dychę, tylko do sieci nie szło. Zobaczcie, ale teraz w tym momencie baterię pcham, 5-8 kW, więcej nie wepcham, bo mam ograniczenie 25 A, także auto jest podpięte na 1,3 kW, 1,2 trzeba będzie, widzę, podnieść do góry. No i jeszcze do sieci oddaję, także podniesiemy mu za chwileczkę. I elegancko. Instalacja piątka idzie na 5,7, a 3,85 idzie na 3,67, także trochę zimnego słońca i to nie jest pik, tylko ciągła praca. Mamy 100%, idzie elegancko i bateria już jest na 75% naładowana. Do południa mamy już 32 kWh z 2 solar trackerów. Do sieci oddaję, bo mnie ogranicza ładowanie. Import delikatnie jakiś tam był z rana. No i lecimy, 18 kWh, słuchajcie, w baterię. I tak jak mówiłem, widzicie, prawie 25 A idzie w baterię, a tutaj sobie na spokojnie radzi. No i kolektory, jak się zachowują kolektory? Trochę zachmurzenia przyszło i zobaczmy. Do kolektora idzie 49, prawie 50. Pierwszy podnosi na 64, drugi na 73 i trzeci podnosi nam na 80 stopni. Także mamy z 50 na 80, 30 stopni nam podnosi elegancko. I tutaj w zbiorniku już jest nagrzane do 61 stopni. Także jeszcze troszeczkę. Teraz widzę tak troszeczkę to, może tak powiem, zbiornik był dobrze wychłodzony. Także jeszcze na dole, i woda jest używana, na dole jest jeszcze zimniejsza, także jest to przemieszanie i tutaj się pewnie musi podnieść gdzieś na jakieś 65 stopni, żeby powrót był 56, żeby się załączył drugi zbiornik. Na razie grzejemy ten. No i tyle, słuchajcie, poszło. Teraz tylko zostało korzystać z baterii i jeszcze jakiegoś tam światła rozproszonego, albo jak coś dobije. Także zobaczmy, z czym już będziemy atakować. Ja będę atakował oczywiście. Wieczór, noc, jutrzejszy dzień. Także zobaczmy, jaka produkcja i jak ten magazyn energii właśnie pomaga w tym nowym systemie, a nie przeszkadza. Zaczniemy od niskonapięciowego. Produkcja szła bardzo ładnie. Tutaj ponad 2,4 kW, także ponad 100% nad w pikach szło z kierunku, jakim jest instalacja i zobaczcie, bardzo ładnie. Mamy prawie 12 kWh, więcej za dużo już tutaj nie będzie. Coś tam jeszcze dobija. Zobacz, 300 W leci, także na bieżące tematy, słuchajcie, leci. Przeskoczmy od razu na panele. Tutaj te 2800, one nie miały co poszaleć, bo niestety, ale w złym kierunku są, ale jednak jakby nie było. Zobaczcie, 1 kWh, tam kWh z haczkiem, maksymalna moc była 700 W tych dwóch paneli. Przypominam, jest godzina 14 dopiero, także dzień, połowa dnia minęła dopiero. I tutaj mamy naszego głównego winowajcę, pilnowania porządku, 14 godzina 43 kWh. Zobaczcie, tutaj na niebiesko to jest produkcja. Skoki były, sam jestem ciekaw, ile było w piku najlepiej.
Już moment, bo mi gdzieś ta... A, tu jest. Myszka mi uciekła. 8,2. Ile on zarejestrował najwięcej? Tutaj gdzieś będzie około 9,4 kW. W piku najwięcej zarejestrował. Ale ogólnie pięknie to idzie. Zimny wiatr robi robotę. Teraz muszę zjechać na dół, słuchajcie. Muszę chwileczkę zatrzymać. Nie mam myszki, a touchpadem źle po prostu to się robi. No i to poranne, to co żeśmy pobrali rano, jeszcze tam około kilowatogodziny pobrało, bo czasem coś zeświruje falownik. Ale zobaczcie, już przy produkcji 44 kWh ja zużycie mam 25 kWh, z czego 16 kWh zużyłem bezpośrednio. 1 kWh na razie idzie z rozładowania, no i te 6 poszło z sieci. Zobaczcie tutaj ile tylko zużyłem, także 17 kWh zużyłem, a 43 jest produkcja. No niestety, w starym systemie to wszystko poszło w sieć, odzyskam 80%, by poszło, to jest ok. Ale w nowym systemie sprzedajecie, oddajecie i jeszcze płacicie za dystrybucję. Także tutaj magazyn zrobił swoją robotę. Pozbierał wszystką energię jaka była. No tutaj w moim przypadku mam ograniczenie tylko 25 A, także coś tam do tej sieci poleciało, ale resztę będę sobie używał i no, w nowym systemie nie trzeba by było odkupywać tej energii i nie trzeba płacić za dystrybucję. Także magazyn energii bardzo ładnie to wszystko rozkłada, już zaczynając od tych słabych miesięcy. No, w marcu, jak to w Garcu, zmiana tej pogody, ale już do południa była pogoda, przeważnie do południa nikogo w domu nie ma, bo ludzie na pierwsze zmiany pracują, przychodzą i jest pogoda jaka jest i odkupujecie wtedy w tym momencie. A jak świeci słońce, niestety was w domu nie ma, także mieć nawet te 10 kWh, żeby mieć na tą pracę buforową, nie takie kloce jak ja mam, ale te 10 kWh i to zbuforuje wam tą wszystką energię. Też ja dzisiaj mówię, dzisiaj chodziły piekarniki, pralka, auto się ładuje, wszystko się ładuje, dlatego widzicie, zużycie mam 16 kWh jest pobrane bezpośrednio z fotowoltaiki, ale to dalej jest za mało. Także słuchajcie, bo nie wiem tak naprawdę, czy skończyć ten odcinek, nie, jeszcze wytrzymam, że tak powiem, do jutra, jak to wyszło dobowo, czy przez noc mi wystarczyło, czy do rana i zakończę ten odcinek, no i jak to działa. Także lecimy dalej z tematem. No i energii słonecznej na ciepłą wodę dzisiaj więcej nie będzie. Instalacja stanęła już w miejscu, bo słońce świeci. Czy tak powiem, w bogi instalacji udało się zgromadzić, może inaczej, udało się podnieść o temperaturę o 30 stopni, mimo że dzisiaj była intensywnie używana ciepła woda. Także już na jutro, na dzisiaj jeszcze na jutro, jak troszeczkę przyświeci, to nie będę musiał używać pompy ciepła. No i lecimy dalej z tematem zużycia energii, bo tutaj niestety produkcji już nie ma i zaczynam pomalutku korzystać z magazynu energii. Po trochę 72% jest w magazynie. Jak widzicie, rozładowanie zaczyna się robić coraz większe, już 3 kWh, ale wsadzone jest 24, także jeszcze jest 21 kWh do użycia bez żadnego problemu. Także lecę. W domu wszystko normalnie chodzi i no i dalej lecimy do następnej sceny. No i mamy drugi dzień rano, słuchajcie, także troszeczkę by to wszystko podsumować i pokazać wam jak to i po nocy przeleciało i tak coś sobie w głowie przemyślałem, to powiem jak to wygląda właśnie, ile udało się dzięki magazynowej energii, tej energii od początku roku złapać albo wykorzystać, no nie wiem jak to tak na szybko, że tak powiem, nazwać. Także no niestety pogoda się pomału kończy, zapowiadają już śniegi i inne rzeczy, że łapię ile się da. No i niskonapięciowy huczy, indukcja jakaś tam idzie, 1300 W, 1600, no zachmurzenie wchodzi, ale tutaj bardziej, słuchajcie, dzisiaj już
ruszył. Wczoraj niskonapięciowy, ja później podsumowania nie robiłem żadnego, to nie ma sensu. 12 kWh poszło niskonapięciowy i mi to wystarczy na kilka dni. Zobaczcie, bo już suple odświeżymy. Nie godziny. Nie godziny, tylko dni. O, zobaczcie, ja mam średnie zużycie z niskonapięciowego jakieś 3 kWh. Także te wpakowane 12 kWh to można liczyć jako jakieś 10. Słuchajcie, użytkowe mniej więcej. Idzie słonko dalej. Ale nas bardziej ta instalacja interesuje. To już jest dzisiejszy dzień. I widzicie, jak widzicie, na razie lecimy sobie już z produkcji nawet 3 kWh. Zobaczcie tutaj na dole. 3 kWh zużyłem już bezpośrednio, a produkcja jest 3,95, także praktycznie wszystko z produkcji zużywałem na bieżąco. W nocy poszło z magazynu. Już zużycie mam na godzinę, która teraz jest godzina 8:30. 8:30 mam 9 kWh zużycie. Także już jest dosyć spore zużycie. I bardziej chodzi mi o... Właśnie miał być temat, czym to pomaga ten magazyn energii. Zobaczcie, tutaj mamy cały rok ten, czyli styczeń, luty i marca kawałek. Dzisiaj chyba jest 10 marca. I tak jak widzicie, z produkcji 926 kWh bezpośrednio zużyłem, czyli to my taka autokonsumpcja, nie? 476 kWh, a 420 kWh z tego wszystkiego w starym systemie czy w nowym systemie poszłoby w sieć. W starym systemie ok, bo ta energia wraca, 80% tego zabierają, a w nowym odkupujecie i jeszcze za przesył płacicie. Także jak widzicie, 50% to ile to jest? To mi system sam podpowie. 45% tej energii z tego słabego okresu po prostu trzeba było sprzedać, później tanio odkupić i jeszcze dystrybucję zapłacić. Także no nie ma źle, jest nad czym się, słuchajcie, zastanowić. Odzysk z magazynu mam mniejszy, jak widzicie tutaj, tylko u mnie cały czas są jakieś eksperymenty. Średnio trzeba liczyć około 400 kWh, że zostało odzyskane. Ja tutaj zmieniam baterie, różne kombinacje robię, także tylko system mi zaliczył 366 i on się też troszeczkę gubi, ale trzeba się na czymś opierać. Także finał, żeby to już znowu nie trwało nie wiadomo ile. Kolektory ruszyły, także dalej. Wczoraj cała ta energia prawie zeszła, bo dzisiaj mam 32 stopni na zbiorniku. Jak się dzieciaki dopadną tej wody, to jeszcze wiedzą, że jest ciepło, ze słońca to leją i leją i leją. Życie. I finalnie mówię, taki film trochę długi, trochę o tamtym, ale jak widzicie, ile ja już mam do gromadzenia rzeczy tych energii. Magazyn tutaj 40 kWh, 15 niskonapięciowy. Gromadzę na razie w zbiorniku 300 litrowym energię cieplną i jak widać tutaj w ciągu roku tego, to na razie mi wystarczyło na tyle. 30% poszło z energii, no tak można powiedzieć, z OZE. No można by było doliczyć do tego jeszcze to, co poszło z niskonapięciowego, tam jest też około 200 kWh, ale też zużyłem, także nie pomniejszyło tego to tutaj bezpośrednio, bo i tak poszło stąd i stąd. Także dalej brakuje. Dalej, no mówię, tak jak mówię, hektar paneli by było, to może by ze światła rozproszonego coś łapał, nie? A u mnie jest, oprócz kuchni gazowej wszystko mam. Na prąd jeszcze ładuję elektryka, także to jest też dodatkowa energia, która wchodzi. Będąc starym prosumentem, to korzystam póki mogę. Będę nowym prosumentem, nam pozmieniają, to dalej będę to leciał, bo czy mam kupić paliwo, czy mam kupić prąd, na jedno mi wyjdzie, to po co z powrotem wracać. A wtedy na pewno jeszcze dołożę paneli, może się jakaś turbina pojawi, także no, ja już się nie cofnę, tylko jak już człowiek to wszedł, to już brnie i brnie. Także widzicie, jak na razie, ile trzeba tego wszystkiego i jak to działa. Ale ja to jak mówię, że ja takiego
normalnego domu ze zużyciami, jeszcze jak macie piecy na przykład na jako groszki i inne takie rzeczy, nie ogrzewacie się pompami ciepła, taki magazyn energii do polownika 10 kWh bardzo fajnie się sprawdzi jako właśnie taki bufor z dnia na dzień. No więcej nie nagromadzicie, bo ja dzisiaj tam mam 50% w baterii. Jeszcze jak ja to dobiję, no to wykorzystam wszystko praktycznie do jutra, bo no idą zużycia. No. Wczoraj pralka jest ze suszarką podziały 3 razy, także macie 3 razy to jest średnie 1,5 kWh na każde i dzisiaj dalej chodzi, bo no to wśród tego wszystkiego się używa, słuchajcie, dlatego ja mam takie zużycia, nie? Sama pompa ciepła mnie trochę zdziwiła, bo na ten sezon, jak grzejąc pompą ciepła na grzejniki i dogrzewając się klimatyzatorami, poszło mi 3100 kWh, także to nie jest dużo, tylko też nie było zimy. Także myślę że Wam przedstawiłem jako tako, jak to wszystko wygląda. I dalej, temat do rozpatrzenia. Każdy musi policzyć pod siebie, także ode mnie tyle. Kolejne filmy na pewno będą, bo się szykują fajne rewolucje u mnie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Czekam na razie, bo czasem trzeba długo poczekać, żeby było coś fajnego. Nie można mieć od razu, nie wolno być takim chytrym, tak jak widzicie po moim przykładzie. Od 2016 roku, 15 tak naprawdę zacząłem od kolektora z grzejników i tak po trochę i się to wszystko rozrasta. Później się jeszcze posprząta i będę się nudził chyba, nie? Coś będę innego kombinował, bo tak się nie da. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, słoneczka życzę, trzymajcie się, cześć.